Chłopcy z placu broni. Wszystko zaczęło się w pewien piękny, marcowy dzień w Budapeszcie. Podczas gdy uczniowie odliczali ostatnie minuty do końca lekcji, chłopcy myśleli już tylko o jednym – o zbiórce na ich ukochanym placu. To właśnie tam, punktualnie o 3:00 po południu, mieli wybrać swojego przywódcę. Niestety, ale spokój Nemeczka został szybko zakłócony. Chłopiec padł ofiarą tak zwanego Einstandu. Bracia pastorowie, znani szkolni siłacze, odebrali mu jego skarb, czyli szklane kulki. Kiedy koledzy Nemeczka dowiedzieli się o tym upokorzeniu, w ich oczach zapłonął gniew. Poprzysięgli, że nie zostawią tego bez odpowiedzi. O 2:45 Nemeczek jako pierwszy zameldował się na zbiórce. Na placu było cicho, a Słowak słodko drzemał. Ale spokój prysnął, gdy na murze nagle wyrósł Ferry Acz. Lider czerwonych koszul zerwał ich flagę i zniknął z szyderczym uśmiechem. Kiedy reszta grupy dotarła na miejsce, Boka ogłosił: potrzebujemy nowej. Przez brak zielonego materiału u siostry Czelego chłopcy zmienili barwy na biało-czerwone. Ten dzień był też lekcją charakteru. Boka, gdy sam zapomniał zamknąć furtki, kazał wpisać własne nazwisko do notesu kar. Nemeczek, którego tym razem nie było na liście, poczuł wtedy, że na tym placu zasady naprawdę są święte i dotyczą każdego. Plac broni był dla chłopców całym światem, ich małą ojczyzną. Boka, czując nadchodzącą wojnę, wiedział, że potrzebują jednego, silnego wodza. Choć wygrał wybory miażdżącą przewagą, 3 głosy oddane na Gereba zasiały w nim ziarno niepokoju. Dla Nemeczka to wciąż był trudny dzień. Zebrał się na odwagę i poprosił o awans, ale koledzy go wyśmiali, a Boka nazwał beksą. Mimo obietnicy awansu w maju, Nemeczek poczuł smutek, jako jedyny szeregowiec. Wtedy też zapadła w grupie kluczowa decyzja. Uderzamy pierwsi. Chłopcy postanowili ruszyć w nocy do ogrodu botanicznego, czyli bazy czerwonych koszul. 3 najodważniejszych – Boka, Czonakosz i Nemeczek – zakradli się do ogrodu botanicznego. To, co tam zobaczyli, było gorsze niż jakakolwiek bitwa. Ich własny kolega, Gereb, siedział przy ognisku z wrogami i tłumaczył im, jak zdobyć plac. Obiecał nawet, że specjalnie zostawi otwartą furtkę. Widząc tę zdradę, Nemeczek po prostu się rozpłakał. Boka zachował jednak zimną krew i zostawił czerwonym koszulom kartkę z informacją, że tu byli. Kiedy Ferry Acz ją znalazł, wpadł w prawdziwy szał. Chłopcy musieli uciekać i przez dłuższą chwilę ukrywali się w ciemnej oranżerii. Ostatecznie udało im się zmylić pościg i wrócić do domów, ale w ciemnościach Nemeczek poślizgnął się i wpadł prosto do lodowatego stawu. Następnego dnia profesor Rac wykrył tajne stowarzyszenie kitowców. Podczas przesłuchania szef grupy Weiss wyznał, że członkowie codziennie żuli kit, by nie wysechł, za co odebrano im stempel, flagę i obniżono oceny. Choć związek rozwiązano, Nemeczek ogłosił przed budynkiem szkoły konspirację, pokazując nową grudkę kitu. Atmosferę popsuł jednak widok stojącego w bramie Gereba, który doprowadził Bokę do łez, oraz nasilający się kaszel Nemeczka. W bazie czerwonych koszul atmosfera stawała się strasznie gęsta. Ferry Acz był wściekły, bo ktoś bezczelnie ukradł ich zdobyczną chorągiew, zostawiając ślady stóp na świeżym piasku. Dla wodza była to potężna zniewaga. Gereb próbował go uspokoić, ale w najgorszy możliwy sposób. Oznajmił, że przekupił stróża placu, żeby nie musieli walczyć. Ale Ferry Acz nie był zadowolony. On chciał uczciwej bitwy, a nie oszustwa. Oznajmił więc, że jutro odbędzie się bitwa o plac. I wtedy
stało się coś niesamowitego. Wszyscy spostrzegli, że na drzewie, ukryty w liściach, siedział mały Nemeczek. Bracia pastorowie chcieli od razu dopaść Nemeczka, ale Fairy Atch był pod tak wielkim wrażeniem odwagi tego malca, że zaproponował mu przejście do czerwonych koszul. Ale on ani przez chwilę się nie wahał. Odmówił, więc za karę zanurzyli go w stawie. Nemeczek strasznie się bał, bo był już przeziębiony i obiecał mamie, że zostanie w domu, ale honor był dla niego ważniejszy niż zdrowie. Zdrajca Gereb stał obok i wyśmiewał go najgłośniej, ale Nemeczek zgasił go jednym zdaniem. Wolę siedzieć w tym stawie do nowego roku, niż być zdrajcą jak ty. Gdy Nemeczek odszedł, Fairy Atch dowiedział się, że pastorowie zabierali kulki mniejszym dzieciom, co u czerwonych koszul było zabronione. Za karę sami musieli zaliczyć przymusową kąpiel w zimnym stawie. Atmosfera na placu broni stała się niezwykle podniosła. Wszystkich wezwano do obrony ich małego państwa. W tym trudnym czasie nadeszła jednak chwila radości. Boka, będąc pod wrażeniem odwagi Nemeczka, mianował go swoim adiutantem. Mały szeregowiec w końcu doczekał się zasłużonego uznania. Następnie, gdy Boka dokonywał przeglądu oddziałów, u bram placu zjawił się Gereb, niosąc skradzioną zieloną chorągiew i błagając o przebaczenie. Choć Boka wykazał się wielkodusznością i wybaczył dawnemu koledze, pozostał nieugięty w kwestii zasad. Nie pozwolił mu na powrót do grupy. Przygotowania do bitwy przerwało nagłe pojawienie się ojca Gereba. Mężczyzna domagał się wyjaśnień, dlaczego jego syn wrócił do domu z płaczem i skąd wzięły się pogłoski o jego rzekomej zdradzie. Sytuacja stała się krytyczna. Prawda mogła bezpowrotnie zniszczyć relacje Gereba z ojcem. Wszyscy czekali na słowa Nemeczka, który jako jedyny miał dowody. Chłopiec ledwo trzymał się na nogach, trawiony potworną gorączką, lecz mimo to uczynił coś niespodziewanego. Choć Gereb go wyśmiewał i zdradził, Nemeczek oznajmił, że Gereb nie jest zdrajcą. Zrobił to, bo wiedział, że tak będzie szlachetniej. Ojciec uwierzył mu, uznając pozostałych chłopców za kłamców. Boka, widząc zły stan przyjaciela, natychmiast odprowadził go do domu. Nazajutrz o 14:00 wszyscy stawili się na posterunku. Na placu brakowało tylko Nemeczka, który przez chorobę musiał pozostać w łóżku. Wówczas to przyniesiono list od Gereba. Chłopak był tak wdzięczny Nemeczkowi za to, że nie wydał go przed ojcem, że kupił mu w prezencie książkę Tajemnicza Wyspa i błagał o możliwość powrotu do grupy. Chłopcy poczuli, że to szczera skrucha i jednogłośnie pozwolili mu wrócić. Gdy Gereb zasalutował przed Boką, poczuli dawną siłę. Nie był to jednak koniec ważnych wydarzeń tego dnia. Na placu pojawili się także bracia pastorowie. Tym razem nie jako napastnicy, lecz oficjalni posłańcy czerwonych koszul. Ustalili termin bitwy, ale co najważniejsze, poprosili o adres Nemeczka. Chcieli go odwiedzić i przeprosić za Einstand. Zrozumieli, że są winni szacunek temu małemu chłopcu. Nadszedł ten dzień. Punktualnie o 2:45 plac broni zmienił się w pole bitwy. Boka, jak prawdziwy generał, obserwował wszystko przez lornetkę i realizował swój genialny plan. Pierwsza fala czerwonych koszul pod wodzą pastora wpadła w zasadzkę i wylądowała w budce strażniczej. Do akcji wkroczył sam Fairy Atch. Był silny, pewny siebie i już prawie udało mu się uwolnić swoich kolegów, gdy nagle zza budki wyskoczył Nemeczek. Blady i ledwo żywy od gorączki, ostatkiem sił rzucił się na potężnego Atcha i powalił go na ziemię. To był szok dla wszystkich. Czerwone koszule wpadły w panikę i rzuciły się do ucieczki. Plac został obroniony, ale nasz mały bohater
nieprzytomny leżał na ziemi. Bitwa ustała, a Boka natychmiast rzucił się na ratunek swojemu adiutantowi. Gdy tylko Nemeczek odzyskał przytomność, usłyszał to, na co czekał całe życie. Zwyciężyliśmy dzięki tobie. Boka, przy okrzykach radości wszystkich chłopaków, uroczyście mianował go kapitanem. Ale radość szybko przygasła, gdy na placu pojawiła się mama Nemeczka. Była przerażona stanem syna, a kiedy zabierała go do domu, wszyscy przyjaciele szli za nią w milczeniu. Zwycięstwo miało gorzki smak. Nemeczek wrócił do łóżka, z którego już nie wstał. Koledzy, którzy wcześniej go lekceważyli, oddali mu najwyższy honor, wpisując w wielkiej księdze jego imię wielkimi literami. Odszedł cicho, pozostawiając po sobie pustkę, której nic nie mogło wypełnić. Po opuszczeniu domu Nemeczka Boka wrócił na plac. Dowiedział się od stróża, że w tym miejscu powstanie kamienica. Cała walka, cały trud i ofiara Nemeczka. Czy to wszystko było na marne? Boka zrozumiał wtedy coś bardzo ważnego. Plac był tylko symbolem. To, co przeżyli, ich przyjaźń i wierność zasadom, zostanie w nich już na zawsze. Nawet jeśli ich plac zabaw zamieni się w betonowy budynek. Charakterystyka postaci. Erno Nemeczek to główny bohater naszej opowieści. Syn krawca, najmniejszy z chłopców, z burzą jasnych włosów. Przez długi czas był jedynym szeregowcem, traktowanym trochę jak kozioł ofiarny. Ale nie dajcie się zwieść jego delikatności, bo Nemeczek to wzór niezłomności i honoru. Potrafił znieść lodowatą kąpiel w stawie, byle nie zdradzić przyjaciół. A w chwili próby okazał się największym z bohaterów, oddając za plac to, co miał najcenniejsze. Jonasz Boka to naturalny lider i kapitan, którego wszyscy szanowali. To człowiek zasad. Potrafił nie tylko dowodzić, ale też przyznać się do błędu i ukarać samego siebie, gdy zawiódł. Dla niego plac broni był czymś więcej niż miejscem zabaw. Był ojczyzną, o którą dbał z najwyższą odpowiedzialnością. Z kolei Dejo Gereb jest postacią skomplikowaną i tragiczną. Jego wielka ambicja i zazdrość o władzę sprawiły, że zbłądził i zdradził przyjaciół, przechodząc na stronę wroga. Jednak dzięki szlachetności Nemeczka Gereb zrozumiał swój błąd i wrócił skruszony, ucząc nas, że na naprawienie błędów nigdy nie jest za późno. Feri Acz to przeciwnik, którego nie da się nie szanować. Choć był wodzem wrogich czerwonych koszul, kierował się surowym kodeksem honorowym. Gardził kradzieżą i znęcaniem się nad słabszymi. To on, jako jeden z pierwszych, dostrzegł wielkość Nemeczka i potrafił oddać mu hołd, nawet w obliczu konfliktu. Członkami czerwonych koszul byli również bracia pastorowie, którzy początkowo budzili lęk swoim okrucieństwem i słynnym Einstandem, czyli odbieraniem kulek młodszym dzieciom. To oni reprezentują w tej historii brutalną siłę, która ostatecznie musi ustąpić miejsca hartowi ducha. Problematyka utworu. Powieść Molnara to nie jest zwykła książka o bieganiu po podwórku. Możemy ją czytać na dwóch poziomach. Pierwszy to historia o dziecięcej wojnie o plac broni. Niewinna zabawa, która nagle zmienia się w dramat. Ale pod tą warstwą kryje się coś znacznie głębszego. Opowieść o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Autor pokazuje nam wielki kontrast. Z jednej strony mamy zdradę Gereba i brutalną siłę czerwonych koszul, a z drugiej skromność i niezłomność Nemeczka. To właśnie ten najmniejszy, wiecznie lekceważony chłopiec uczy nas, że wartość człowieka nie zależy od tego, jak silne ma mięśnie, ale od tego, jak silny ma charakter.
Śmierć Nemeczka zostawia nas z trudnymi pytaniami. Czy jego ofiara coś zmieniła w sercach chłopców? I czy wartości, za które zginął, przetrwają, gdy plac broni zostanie zalany betonem pod nową kamienicę? To właśnie te pytania sprawiają, że ta historia wciąż, po tylu latach, tak bardzo nas wzrusza i zmusza do myślenia. Koniec. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj nasz kanał i zobacz moje pozostałe filmy. Do zobaczenia!